Cześć, witajcie na kanale Nowe Życie. Ja jestem Sławek, a w dzisiejszym odcinku postaram się Wam przybliżyć troszkę, jakich poziomów cen możecie spodziewać się w Niemczech i jak można łatwo przyoszczędzić troszkę pieniędzy na comiesięcznych wydatkach. Zapraszam na materiał. W poprzednim odcinku Wam się spodobała formuła kręcenia filmów z Kika, więc w tym odcinku też będę ją kontynuował. Pozwólcie jednak, że w tym odcinku, gdzie porównuję ceny teraz, będę podawał ceny przybliżone, orientacyjne, które niekoniecznie muszą się zgadzać z każdym innym miastem albo regionem w Niemczech. I będę wykorzystywał kurs wymiany NBP, dość aktualny, to jest 1 euro do 4,7 zł. No więc zacznijmy od takich kosztów stałych, czyli na początek koszt mieszkania. No i w zależności od opcji mieszkaniowej, którą wybierzemy, czy to będzie pokój, czy to będzie kawalerka, czy większe mieszkanie, no to te koszty będą się różnić. Od pokoju zaczynając, to w mniejszych miastach zaczyna się ta kwota nawet od 350 euro, a kończy zwykle na 600 euro. W większych miastach jednak ta cena może się różnić i ceny pokoi mogą nawet dochodzić do 800 euro, więc dużo taniej jest mieszkać poza dużym miastem. Można też liczyć na, zwłaszcza to jest oferta skierowana dla studentów, którzy mogą liczyć na pokoje w akademikach studenckich. I wtedy ta kwota pokoju w mniejszych miastach może się nawet zaczynać od 250 euro, a dochodzić mniej więcej do 350. Cena kawalerki będzie odpowiednio większa. To już będzie kwota od 450 euro do kwoty 650. Nawet czasem może dochodzić do 800 euro, jeżeli to jest dobrze wykończona, umeblowana kawalerka. A w większych miastach raczej też nie powinna przekroczyć kwoty 900 euro. Jeżeli jednak nie mieszkamy sami i chcemy wynająć jakieś większe mieszkanie, no to ta kwota już będzie znacznie większa. Będzie się zwykle zaczynać od ubogo umeblowanego albo w ogóle nieumeblowanego mieszkania za 600 euro, a kończyć się już będzie nawet na 1000-1200 euro. W większym mieście to nawet można spotkać jeszcze większe ceny. Zdarza się również zobaczyć oferty wynajmu całych domów za miastem, z tym, że cena wynajmu domu no to już jest dużo wyższa cena i takie ceny zaczynają się od 1500 euro. No dochodzą nawet już w zależności od tego, czy chcemy wynająć willę odpowiednio wyżej. Ale w mieszkaniu zawsze trzeba mieć jednak ten internet, który też wliczamy do kosztów stałych mieszkania. No i internet zwykle zawiera się w kwocie od 20 do 40 euro za miesiąc przy podpisaniu dwuletniej umowy. W zależności oczywiście od szybkości tego internetu. Przejdźmy zatem do powiązanego tematu i kolejnym stałym kosztem, jaki ponosimy mieszkając w Niemczech, jest telefonia komórkowa, która totalnie się różni od tej polskiej i ceny za zwykłą kartę SIM i dostęp do internetu, połączeń, SMS-ów kosztuje w zależności od pakietu internetowego od 10 euro nawet do 60-80 euro miesięcznie. Dostęp do telefonii komórkowej się znacznie różni od tego polskiego rynku, na którym mamy tak naprawdę wojnę cenową i numer telefonu można już mieć za 20 zł miesięcznie z dostępem do internetu, połączeniami i SMS-ami. Jednak tutaj to się znacznie różni. Dostęp do internetu jest tutaj kluczowym wskaźnikiem i im więcej chcemy go dokupić, tym wyższa jest cena tej usługi. I oferty, które możemy na przykład znaleźć w Lidlu, zaczynają się już od 10 euro, a dochodzą gdzieś tak do 20 euro w zależności od pakietu internetowego. A w popularnych sieciach takich jak T-Mobile te ceny mogą nawet dojść do 60 lub 85 euro. Opłacanie podatku RTV jest kolejnym
stałym kosztem, jaki ponosimy mieszkając w Niemczech. I tutaj ta cena jednak nie może się zmienić w zależności od operatora, jest tylko jeden. Cena wynosi 55 euro, płatne kwartalnie, czyli raz na 3 miesiące. Podatek ten możemy jedynie obniżyć, jeżeli mieszkamy z kimś w gospodarstwie domowym i dzielimy ten koszt. Kolejnym punktem w naszych comiesięcznych wydatkach jest kupowanie żywności. No i oczywiście nie tylko w Niemczech, ale i wszędzie dużo taniej jest gotować samemu niż jeść cały czas na mieście. Z popularnych sklepów i supermarketów mamy zwykle 4 do wyboru i możemy je znaleźć wszędzie. Jest dobrze nam znany Lidl, jest to Rewe, jest to Netto i Edeka. Te sklepy możemy praktycznie znaleźć na terenie całych Niemczech i jeżeli nie będzie jednego, to będzie drugi, to będzie trzeci. Także gdzieś na pewno spotkamy ten sklep i cenowo raczej się nie różnią, jakościowo też średnio, więc który z tych sklepów jest tak naprawdę bliżej, no to jest tym lepiej. Ceny produktów w supermarketach generalnie nie powinny się różnić w zależności od tego, czy mieszkamy w dużym czy w małym mieście w Niemczech. No i one są zwykle takie same. Co więcej, zwykle są przeliczone tak naprawdę nawet stałym kursem pomiędzy nami, także te ceny, które mamy w Lidlu w Polsce, będą praktycznie przeliczone na euro w Lidlu w Niemczech. Zwłaszcza takich produktów, które się nie psują, które są łatwe w przechowaniu, które są produkowane masowo. Za to ceny warzyw, pieczywa, mięsa, serów, szynek, wędlin, kiełbas, takich rzeczy świeżych, które są produkowane na bieżąco, które się łatwo psują. Te ceny są odpowiednio wyższe w Niemczech. Podam tutaj kilka cen takich orientacyjnych warzyw, czyli cena ziemniaka, no to jest około 1,5 do 2 euro za kilogram. Ceny papryki 1,5 euro za kilogram. Cena cebuli tak samo 1,5 do 2 euro za kilogram. Także one są odpowiednio wyższe, ale nie ma tutaj przepaści cenowej. Nie ma tak, że to są 2 razy droższe produkty. Są zwykle około 20-30% wyższe ceny niż w Polsce. Ceny mięsa, no tutaj jest już troszkę wyższa cena niż w Polsce. Cenę kurczaka można byłoby wykorzystać jako taki wskaźnik. No i tutaj są troszkę lżejsze te tacki i to jest za 400 gram. Płaci się zwykle około 3-3,5 euro nawet czasem. Przejdźmy do kolejnych kosztów, jakie ponosimy mieszkając w Niemczech. I kolejną kategorią są ceny generalnie posiadania samochodu. Posiadanie samochodu jest znacznie droższe w Niemczech i zaczyna się od samego ubezpieczenia. Ubezpieczenie w Niemczech jest, z tego co patrzyłem, około 3-4 razy droższe niż w Polsce. No i tutaj przychodzi cena samej usługi, ale też kosztów części, naprawy takiego samochodu. Dlatego ubezpieczyciele podnoszą tutaj tą cenę aż tak bardzo. No ale cóż, posiadanie samochodu w Niemczech jest po prostu drogie. Cena benzyny aktualnie wynosi 2,1 euro za litr, a nie zawsze też mamy gdzie taki samochód postawić, bo bardzo rzadko się spotyka tutaj publiczne parkingi pod blokami. Zwykle one są podziemne i również występują garaże na osiedlach. Dlatego każde miejsce parkingowe zwykle powinno być wykupione albo wynajęte. I ceny takich garaży lub miejsc parkingowych podziemnych zwykle wahają się w mniejszych miastach od 80 euro do 120 euro, a w większych miastach dochodzą nawet do 150-180 euro. Zwykle swoim znajomym też powtarzałem, że cena życia społecznego jest tutaj odpowiednio tak samo wyższa niż w Polsce. Za piwo w knajpie przyjdzie nam zapłacić od 3,5 euro, co jest dość rzadko już spotykane, nawet do 5-5,5 euro za kufel piwa. Wyznacznikiem ceny też od jakiegoś czasu już jest cena kebaba i cena kebaba po podwyżkach ostatnich już teraz się waha od 6 do 7 euro.
Za posiłek w restauracji też nam przyjdzie zapłacić odpowiednio więcej niż w Polsce. Za pospolitą pizzę zapłacimy zwykłą margaritę bez dodatków 8 euro, a za pizzę z dodatkami ta cena może dojść nawet do 12-13 euro, podczas gdy za normalne danie w restauracji, powiedzmy kulinariach niemieckich, no już zapłacimy od 12 zwykle za 12 euro za danie i może to dojść nawet do 20 euro. Oczywiście tutaj też zależnie od lokalizacji, czy to jest centrum jakiegoś historycznego miasta, czy popularnej destynacji turystycznej, te ceny będą wyższe. Dla mnie częścią życia społecznego również jest chodzenie do kina. Bardzo lubię być na bieżąco z filmami, a cena wyjścia do kina w Niemczech oscyluje za bilet około 10 do 13 euro, w zależności od tego, czy seans jest emitowany bliżej premiery, czy już troszkę później. Pozostaje nam jeszcze chodzenie na siłownię, które bardzo dużo ludzi jednak lubi, i ceny karnetów tutaj nie jest to bardzo popularne, żeby firmy zapewniały kartę sportową, tak jak w Polsce jest to Multisport. Wow, byłoby super i byłoby to mega wygodne, dużo tańsze niż teraz jest, ale w Niemczech nie jest to popularne i za karnet na siłownię miesięczny musimy zapłacić w zależności od pakietu od 20 euro do nawet 40 euro. Raz na jakiś czas też musimy pójść do fryzjera albo barbera. Mi to by się już bardzo wyraźnie przydało. A ceny takich usług, oczywiście tutaj mówię o cenach fryzjera męskiego, zaczynają się od 15 euro za strzyżenie samej głowy, czuprynki, a dochodzi do 25 euro za strzyżenie i czuprynki, i brody. Przejdźmy więc do drugiego punktu tego odcinka, czyli do oszczędzania. Jak zrobić, żeby nas te koszty po prostu życia w Niemczech aż tak bardzo nie zjadły, żebyśmy mogli troszkę przeoszczędzić będąc tutaj. No i zaczyna się to od kosztów stałych. Jeżeli dobrze wybierzemy mieszkanie, jeżeli wybierzemy mieszkanie, które nie jest aż tak drogie, które jest troszkę poza centrum miasta lub w mniejszym mieście, które jest położone bliżej większego miasta, do którego musimy dojeżdżać, być może opłaca się na dłuższą metę wynająć właśnie takie tańsze mieszkanie, ponieważ ten koszt, który ponosimy, będzie nam się naliczał każdego kolejnego miesiąca i każdego kolejnego miesiąca będziemy mogli dzięki temu coś przeoszczędzić. Jeżeli musieliśmy się pospieszyć i wynająć coś na szybko, co jest odpowiednio droższe, może po jakichś 6 miesiącach czy nawet po roku trzeba poszukać czegoś tańszego. Być może są nowe oferty na rynku, przeprowadzić się w miarę możliwości. To jest oczywiście możliwe. Być może znajdziemy tańsze mieszkanie. Na internecie i telefonii komórkowej za bardzo nie oszczędzimy, ponieważ tutaj ceny internetu zwykle są podobne u różnych operatorów. Zwykle to jest właśnie te 20 euro miesięcznie lub 30 euro miesięcznie. Ale tutaj podpisujemy umowę raz na 2 lata, więc za bardzo nie ma tutaj takiego comiesięcznego manewru. To samo dotyczy też telefonii komórkowej, chociaż w tym przypadku mogę polecić, żeby jednak nie rezygnować zbyt szybko z polskiego numeru, ponieważ numer telefonu tutaj w Niemczech nie jest aż tak bardzo ważny. Wszyscy korzystają tak naprawdę z WhatsAppa, a można zostawić sobie również z użyciem danych tańszy, dużo tańszy polski numer telefonu. Ceny w roamingu aktualne w Unii Europejskiej są znacznie tańsze niż były w przeszłości, więc warto się tym zainteresować. Ok, przejdźmy już ze stałych kosztów do kosztów zmiennych, jakie możemy tutaj troszkę obciąć. No i jest to oczywiście gotowanie. Jeżeli jemy mniej na mieście, a więcej gotujemy, to tym bardziej więcej zaoszczędzimy na comiesięcznych wydatkach. A szczególnie jeżeli zmienimy troszkę dietę, ograniczymy spożycie mięsa, które jest tutaj po prostu droższe, wyjdzie to dobrze dla klimatu i wyjdzie to też dobrze dla naszego portfela. Jeżeli chodzi o spożycie pieczywa, to muszę Was ostrzec, że jest ono zupełnie inne niż w Polsce. Nie jest ono aż tak smaczne i świeże, a jeżeli takie chcemy, świeżutkie z piekarni, to musimy jednak zapłacić znacznie więcej niż cena Lidlowa.
I w tym przypadku mam taką dość poradę, którą sam stosuję. Jeżeli mieszkamy w pojedynkę, jedną osobę, to bardziej niż kupować świeży chleb i bułki, radziłbym kupować sobie takie dietetyczne, to się nazywa knackenbrot. Możemy je też spotkać w Polsce pod postacią chleba wazy. Często się je wykorzystuje do różnych rodzajów diet, więc wyjdzie nam to na dobre i dla portfela, ponieważ taki chleb się nie psuje, nie czerstwieje. To już jest suchy chleb, a wyjdzie nam to na pewno na zdrowie. Przyjmiemy troszkę mniej kalorii, mniej też wydamy, mniej będziemy nosić pieczywa ze sklepu do domu. Więc taka mała porada. Chleb ten jest znacznie tańszy, bo za jedną paczuszkę takiego chlebka płacimy jedynie 69 eurocentów, a wystarcza na naprawdę co najmniej tydzień jedzenia śniadanek z takimi kanapeczkami. Jeżeli chodzi o spożycie mięsa, to możemy tutaj też wykorzystać różne promocje, które sklepy i supermarkety dają, a w Lidlu czy w innych popularnych sieciach możemy też spotkać 50% obniżki na mięso, które już jest troszkę bliżej do daty przydatności do spożycia. Takie mięso wciąż jest świeże, jest zdatne do spożycia. To można sobie kupić więcej takich paczek, zamrozić albo po prostu zrobić obiad na bieżąco, a płacimy za nie jedynie 50% ceny. Jak już wspomniałem, cena napojów gazowanych, napojów słodzonych jest troszkę mniejsza niż w Polsce przez podatek cukrowy nałożony w zeszłym roku przez rząd w Polsce, ale jednak na tym też jeszcze możemy troszkę przyoszczędzić. Są bardzo często promocje, które ścinają te ceny jeszcze o 50% popularnych napojów takich jak Pepsi czy Coca-Cola, ale możemy też w Lidlu oczywiście kupić Freewaya czy inne takie marki podrzędne, bym powiedział. Na szczęście nie brakuje tutaj napojów, które nie zawierają cukru ani kalorii, więc o tyle dobrze. Ale takie napoje słodzone można też kupić w zgrzewkach i takie napoje w zgrzewkach są odpowiednio tańsze. Jeżeli bierzemy jedną butelkę, to ta cena jest troszkę droższa, a jeżeli bierzemy całą zgrzewkę, to ta cena jest odpowiednio tańsza. To się tyczy również piwa. Piwo tutaj w Niemczech jest bardzo popularnym trunkiem alkoholowym oczywiście, ale piwo może nawet być o połowę tańsze, jeżeli bierzemy całą zgrzewkę, niż jak bierzemy w pojedynczej butelce. Takie oszczędzanie jednak może być złudne, ponieważ wtedy kupujemy nie jedną butelkę, a całą zgrzewkę i nie wychodzi to dla naszego portfela bardzo dobrze, a ze schoweczka takie piwo bardzo często może szybko znikać. Lepszym sposobem niż kupowanie więcej piwa lub napojów słodzonych byłoby ich jednak ograniczenie. Wyjdzie nam to lepiej na zdrowie i na portfel. Dobrym sposobem na oszczędzenie troszkę na wydatkach jest na przykład aplikacja Lidla albo aplikacje poszczególnych tych sieciówek, gdzie możemy faktycznie zdobyć często niedostępne promocje, których nie zobaczymy na półkach, a jednak możemy je zobaczyć w aplikacji. Są też różne bonusy lub darmowe produkty, które możemy w takiej aplikacji zdobyć, więc czasem warto po prostu ją mieć. To nic nie kosztuje, a można sobie czasem coś przyoszczędzić. Kolejnym punktem, w którym możemy oszczędzić, jest samochód. Musimy się koniecznie w takim razie zastanowić, czy samochód jest nam konieczny do codziennego życia. Być może łatwiej byłoby nam się przemieszczać rowerem. Nie ma wtedy korków, nie ma wtedy kosztów paliwa. Zawsze można sobie kupić rower elektryczny, którym się jest łatwiej przemieszczać. Można przemieszczać się wtedy większe dystanse. Przemieszczanie się rowerem jest bardzo łatwe w Niemczech. Jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Skrzyżowania są przystosowane też dla rowerzystów, więc można się zastanowić, czy samochód jest nam konieczny w Niemczech. Zwłaszcza jeżeli mieszkamy sami, no to jednak rower czasem pozostaje nawet lepszą opcją niż samochód. Nie trzeba płacić wtedy ani za garaż, ani za utrzymanie tego samochodu, ani za paliwo, ani za ubezpieczenie. Jest to naprawdę duża oszczędność. Oczywiście alternatywą też dla rowera jest korzystanie z transportu publicznego. Jest on całkiem dobry w Niemczech i możemy skorzystać z
w wielu większych miastach z kolei w środku miasta, z metra naziemnego, z tramwajów, z autobusów, więc to też może nam wyjść na dobre, żeby się przesiąść do transportu publicznego. I przy tej okazji jest bardzo fajna oferta teraz na 2 wakacyjne miesiące, na lipiec i na sierpień, że poruszanie się transportem publicznym włącznie z kolejami regionalnymi wynosi jedynie nas 9 euro za miesiąc, więc jest to bardzo dobra cena. Na pewno jest to cena niższa niż korzystanie z samochodu. Kolejnym punktem, na którym możemy oszczędzić, to jest zbyt częste przesiadywanie w lokalach gastronomicznych, podczas gdy ceny żywności i ceny produktów spożywczych są w Niemczech na bardzo zbliżonej cenie jak w Polsce, to jednak cena usług jest tutaj znacznie wyższa i samo podanie nam piwa czy podanie nam takiego posiłku w restauracji kosztuje znacznie więcej. Więc uważajcie na to, żeby zbytnio nie przesiadywać w lokalach gastronomicznych za dużo, ponieważ na koniec miesiąca może się okazać, że wydaliśmy na to większą część naszej wypłaty, no a to już nie jest celem w oszczędzaniu. Ostatnią poradą, którą mogę Wam dać, to jest korzystanie z rejestru swoich wydatków. Ja coś takiego robię na papierze, można też zrobić sobie tabelę w Excelu i sklasyfikowałem swoje wydatki na 4 kategorie. Sklasyfikowałem kwadracik na wydatki stałe, to jest mieszkanie, telefon, internet, podatek radiowo-telewizyjny. Trójkącik to jest na rzeczy ważne, to znaczy chociażby, nie wiem, naprawa roweru, części zamienne do roweru, opona, transport publiczny, pranie, światełka do roweru. Takie rzeczy, które po prostu musimy kupić, nie obędziemy się bez nich i nie obejdziemy tego kosztu. Kolejnym jest kółeczko. Kółeczko u mnie oznacza w systemie produkt spożywczy, produkt, bez którego nie przeżyję, ponieważ muszę coś jeść. No i to są zwykle właśnie produkty spożywcze, jedzenie, żywność. Mam jeszcze ostatnią kropeczkę. Kropeczka to są wydatki, które poniosłem z własnego widzimisię. Są to na przykład chipsy, jakieś nieuzasadnione zakupy w internecie, jakieś głupoty, które chciałem, a niekoniecznie mi są przydatne. Czyli to są właśnie tego typu wydatki, które chciałem, niekoniecznie potrzebowałem, ale kupiłem. I jak sobie podsumujemy takie wydatki z każdego miesiąca w te poszczególne 4 kategorie, to widzimy na przestrzeni całego roku czy większej ilości miesięcy, jak nasze wydatki tak naprawdę się kształtują. Czy większą częścią tutaj są u nas wydatki stałe, czy większą częścią są wydatki ważne, czy jednak te wydatki widzimisię, czyli te wydatki, które nie są zbyt konieczne. Na podstawie takich danych po prostu możemy dostosować to, żeby zmienić swoje nawyki zakupowe i być może zaoszczędzimy dzięki temu troszkę więcej. Mam nadzieję, że komuś moje porady na temat oszczędzania w Niemczech się przydadzą, chociaż jedna z nich. A jeśli tak będzie, to dajcie koniecznie znać o tym w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał się Wam ten film. A ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia za tydzień.